Dziś wstęp będzie tylko symboliczny, gdyż zespół wielki znany wszystkim, a płyta ikoniczna, więc nie ma co się zbytnio rozwodzić. A albumem tym jest Death Symbolic. Death powstają w 1983 roku w Orlando w USA z inicjatywy wokalisty i gitarzysty Chucka Schuldinera. Do roku 1984 grają pod nazwą Mantas, która to znowu została zaczerpnięta od ksywy gitarzysty Venom. Mają jednak problem z rejestracją i zmieniają szyld na Death, który to znowu stał się z czasem jednym z gatunków metalu. W 2001 roku, jak wiecie, niestety zespół zostaje rozwiązany w wyniku śmierci Chucka spowodowanej rakiem mózgu. Dzisiaj przyjrzyjmy się szóstemu albumowi grupy, wydanemu w 1995 roku przez Roadrunner Records pod tytułem Symbolic. W momencie wydania płyty zespół miał już ugruntowaną pozycję w świecie metalu. Wcześniejszy album, czyli Individual Through Patterns, uchodzi za bardzo progresywny, a Symbolic jest jego kontynuacją. Z tym, że melodie i riffy stały się bardziej melodyjne, zaś kompozycje według mnie ciekawsze. To, co osiągnął zespół, jest spektakularne. Kawałki są progresywne, jednak nie przesadzone, ale nadal jest to intensywny, ostry metal, brzmiący tak, jak powinien brzmieć. Riffy często są czyste, zahaczające wręcz o thrash. Zmiany tempa są dynamiczne, jednak całość wydaje się bardziej przyjazna dla słuchacza niż poprzedniczka. Brzmienie jest klarowne, dzięki czemu słyszymy każdą nutę, ponieważ złożoność utworów jest nadal na bardzo wysokim poziomie. Muzyka jest wyrafinowana, pełna geniuszu Chucka, jednak osadzona w tradycji Death, więc nie można go pomylić z żadnym innym zespołem. Tutaj riffy skaczą po oktawach i tonacjach, bardzo wzbogacając różnorodność nagrania. To tak, jakbyśmy wyruszyli w nieznaną, ekscytującą podróż, a dokąd nas ona doprowadzi, nie wiemy. Dzięki umiejętnościom zespołu Chuck mógł pisać utwory, jakie chciał, nie bojąc się o to, czy muzycy będą w stanie je zagrać. Mimo że na tym albumie zasilili zespół mniej znani muzycy, poza perkusistą Gene Hoglanem. W utworach słyszymy świetne gitary, prowadzące z fantastycznymi melodiami oraz solówkami. Gitary rytmiczne są ostre, klarowne oraz doskonałe technicznie. Jeżeli chodzi o perkusję, to cały czas słychać podwójną stopę wypełniającą przestrzenie między utworami. Zaś co jakiś czas słyszymy ambientowe wstawki, które dodają całości kolorytu. Od pierwszych sekund album atakuje złożonymi, skomplikowanymi riffami, ale świetnie skomponowanymi, które doskonale łączą się ze wściekłymi fragmentami, ale również tymi emocjonalnymi i pełnymi pasji. Teksty nie są banalne, poruszają tematy społeczne, mają bardzo intelektualny wymiar. Można się w nich zatopić i zastanowić się nad otaczającą nas rzeczywistością oraz własnym życiem. Miks zaś jest kapitalny. Jest czysty i zrównoważony, ale nie pozbawiony swoistego brudu i kurzu, który przecież musi charakteryzować nagrania metalowe. I kropka. Każdy ma swoją ulubioną płytę Death. Dla mnie jest to Symbolic, ponieważ płyta ta jest podlana dzikością death metalu, złożonością thrashu oraz techniką grania progresywnego, a nawet chwytliwością heavy metalu. Jest po prostu doskonała. Niewiele osób ma taki wielki talent jak Chuck, jednak mówi się, że giganci odchodzą młodo. Jednak dzięki swojej sztuce zostają zapamiętani na zawsze. Death dzięki talentowi lidera mam nadzieję, że będzie fascynował jeszcze długo, a kolejne pokolenia muzyków mają niezgłębione źródło inspiracji pozostawione na albumach, by tworzyć swoją genialną muzykę metalową. To posłuchajmy fragmentów tej śmiercionośnej muzy. Album rozpoczyna się zajebistym riffem kawałka tytułowego, jest w nim swoisty niepokój. A później kawałek się rozpędza, mamy w nim wiele emocji, szybko, wolno, technicznie. I potem znowu powrót do tego początkowego riffu. W tekście zaś dużo nawiązań do wspomnień, ale bez rozczulania. Oraz taka przestroga, że dobrze zwracać uwagę na wszystko, co nas otacza aktualnie, bo może być to ważne w przyszłości. Do you remember when things seemed so eternal? Heroes were so real. Their magic frozen in time. Sacred Serenity, można powiedzieć, że ten utwór jest bardzo epicki. Zaczyna się świetnym wejściem basu oraz perkusji, do których dołącza pokręcona gitara prowadząca. W utworze występuje wiele momentów spokojnych, wręcz art-rockowych, instrumentalnych. Utwór daje chwilę ukojenia. Obserwuj duchy na ścianie, co one ci powiedzą. Crystal Mountain
to arcydzieło Def. Utwór skończony. Riffy tańczą sobie we fraszowym rytmie, po czym następuje wręcz ambientowy break. Świetne melodyjne solo oraz refren wpadający w ucho tworzą ten kawałek. Tekst mówi o micie boskości, który stoi na drodze do osiągnięcia celów. Więc roztrzaskajmy go. To justify conjuring power, it opens wide on your seventh day. Is that how it's done? Twisting your eyes to perceive all that you want. Perennial Quest kończy tę 50-minutową podróż przez złożoność emocji. Tutaj chyba występują najcięższe riffy na płycie, zaś rozdzierający krzyk Chucka mówi, abyśmy wytyczyli sobie drogę, jeżeli ma ona nas doprowadzić do celu, abyśmy z niej nie schodzili. Wszystko kończą piękne gitary akustyczne. The perennial quest, where dreams are followed. Time is a test. Czas zobaczyć okładkę i wkładkę. Okładka, jak sam tytuł albumu, jest symboliczna i myślę, że każdy będzie interpretował ją na swój sposób. Jest to kolaż wielu elementów na takim malarskim, jasno-fioletowym tle. W centrum kadru umieszczono dwie trupioblade sylwetki ludzkie, które stoją nad sino-niebieskimi skrzyżowanymi dłońmi martwej osoby. Ewidentnie ręce umieszczone są w grobie. Nad całością na burzowym niebie znajduje się symbol boskiego oka, od którego odchodzą pioruny. Postacie są jakby zawieszone między niebem a piekłem, jakby do końca nie wiedziały, dokąd chcą zmierzać w swym zagmatwanym życiu. W lewym górnym rogu czerwone logo Def, po prawej na dole tytuł. We wkładce na pierwszych dwóch rozkładówkach znajdują się teksty utworów, raz na szarym, raz na białym tle. Na ostatniej rozkładówce umieszczono tekst Perennial Quest oraz podziękowania i adres do fanklubu. Wkładkę zamyka strona z fotami muzyków w konwencji cyjanotopii za gałęziami drzew oraz informacje, gdzie nagrano album, kto był producentem i grafikiem, na jakim sprzęcie grali chłopaki i tym podobne. Na płycie CD umieszczono część okładki w kolorystyce czerwonej, logo Def, a na dole tytuł albumu oraz logo wydawcy. Na stronie zamykającej pudełko na tle nieba z okładki umieszczono tytuły utworów oraz logo wydawcy. Co można powiedzieć na zakończenie? To niesamowicie emocjonalny i złożony album. Tu magia tkwi w każdym zakamarku. Precyzja, kreatywność, poetyka. To po prostu doskonała płyta. I jedynie nasuwa się stwierdzenie, że straciliśmy Chucka zbyt wcześnie. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!